Największy błąd, jaki możesz popełnić, to wierzyć, że temperatury twojej karty graficznej są ok, bo jeśli karta ma już kilka lat i jeszcze nie wymieniać pasty termoprzewodzącej, to nie, temperatury nie są ok. Przynajmniej nie są tak dobre, jak dobre mogłyby być. No i jeśli chodzi o undervolting, no to ten oczywiście pomaga. Widzieliście wiele materiałów na ten temat. Natomiast undervolting też nie uchroni jej przed ugotowaniem. A skoro trafił do mnie taki przegrzewający się pacjent w wersji Founders Edition, to pokażę Ci, jak ją rozebrać oraz dlaczego normalna pasta termoprzewodząca ląduje w koszu na rzecz materiału zmienofazowego, który absolutnie cudownie obniża temperatury. Krótka wstawka i lecimy. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Jak widzicie, mam tu na stole sporo past termoprzewodzących, ale problem jest taki, że te wszystkie tubki nadają się już jedynie na rekwizyty. Problem z każdą, nawet z taką najdroższą pastą jest taki, że wraz z upływem czasu pasty wysychają i przez ciągłe rozgrzewanie się oraz stygnięcie karty ta pasta jest fizycznie wypychana spod rdzenia. Jest to tak zwany efekt wypompowania i cały ten koszmar z rozbieraniem sprzętu trzeba powtarzać na nowo. A teraz pytanie, po co? Skoro macie dostęp do zmiennofazowego interfejsu termalnego. To, co tu trzymam, to rewelacyjny PTM 7950. Zanim rzucimy się ze śrubokrętami na tego potwora, ustalmy fakty. Ta karta to świetny przykład paradoksu. Jest bardzo zadbana, czysta i pracowała po undervoltingu, ale chemii ani fizyki oszukać się nie da. Przed rozbiórką sprawdziłem jej parametry. Podczas grania przy poborze ponad 400 W rdzeń trzymał takie 74-75 stopni Celsjusza, co przy karcie pożerającej niemal pół kilowata wcale nie jest złym wynikiem. Jedynie hotspot to był istny koszmar. Oscylował między 90 a nawet 95 stopni. Różnica wynosząca 20 stopni Celsjusza między głównym czujnikiem a najcieplejszym punktem to książkowy dowód na to, że fabryczna pasta straciła już swoje właściwości termoprzewodzące i pewnie też uległa zjawisku wypompowania. W takim razie czas na stół operacyjny. Jak widzicie, jest to karta z serii Founders Edition i aby się w ogóle zabrać za rozbieranie, najpierw trzeba mieć dostęp do tak zwanych śrubek. Aby to zrobić, zobaczcie sami, że tutaj są na pewno 4 ukryte oraz pod tym brakiecikiem. Ten brakiecik trzyma się na takich jakby gumkach, nie jest magnetyczny, natomiast te zaślepki, moi drodzy, są magnetyczne. Aby je wyjąć, absolutnie nie dłubcie tutaj żadnym śrubokrętem ani nic takiego. Skorzystajcie z jakiejkolwiek taśmy izolacyjnej. Robi się to w ten sposób. Proszę, pierwsza wyjęta, elegancko. Druga, w ten sposób wyjmujemy, pozbywamy się tego. Natomiast, aby podnieść ten element, oczywiście musimy skorzystać z plastikowej łopatki. Linki do wszystkich potrzebnych narzędzi zostawię w opisie. Jak widzicie, tutaj mam takie plastikowe narzędzie. Z pomocą tego bardzo łatwo można to wyjąć. Widzicie, coś takiego wychodzi. Tutaj odsłaniają nam się kolejne 4 śrubki. Do odkręcenia pierwszych 4 śrub backplate'u potrzebujemy małego wkrętaka typu Torx. Kolejne 4 śrubki to już standardowe krzyżaki. Teraz delikatnie podnosimy backplate. Pamiętajcie, nie ciągnijcie na siłę. Po pierwsze, nigdy nie macie 100% pewności, czy pod spodem nie kryje się jakiś przewód. Producenci lubią zmieniać takie detale w zależności od rewizji karty. Po drugie, to co stawia tu opór, to termopady. One nie potrzebują siły, tylko czasu, żeby powoli puścić. I tutaj małe zaskoczenie. Widzicie, jakie te termopady są wąziutkie? To dlatego, że wersja TI mocno różni się od zwykłego RTX 3090. W zwykłej 3090 kości pamięci z tyłu potrafiły dobijać do 105, a nawet 110 stopni, powodując ostre zrzucanie zegarów. W modelu TI ten problem rozwiązano, choć sama efektywność energetyczna karty to temat na zupełnie osobną dyskusję. Te pady tutaj odbierają ciepło jedynie z rewersu innych komponentów na laminacie. Są miękkie, puszyste i wcale nie wyglądają na zmęczone życiem. Jeśli robicie to dla siebie, to ich wymiana nie jest konieczna. Ja jednak wykonuję pełen serwis na życzenie klienta, więc wlecą tu nówki.
Zanim jednak zaczniecie cokolwiek dalej odkręcać, zlokalizujcie wszystkie przewody, które trzeba odpiąć. Zaczynamy tutaj od płaskiej taśmy wielożyłowej w górnej części karty, tuż przy złączu NVLink. Wystarczy delikatnie podnieść ten czarny plastikowy zatrzask i przewód jest już wolny. Identycznie postępujemy z drugą taśmą. Z kolei ten mały przewód od podświetlenia logo może wystawić Waszą cierpliwość na próbę. Teoretycznie wystarczy przesunąć ten metalowy rygiel i delikatnie pociągnąć wtyczkę do góry. A w praktyce? No cóż, w tej konkretnej sztuce wtyczka siedziała jak przyspawana. Musiałem ją miziać z każdej strony przez kilka minut, zanim łaskawie puściła. Bądźcie tu cierpliwi. Teraz pora na śledzia. Z tyłu mamy 6 śrub i jeszcze jedną trzymającą bezpośrednio laminat karty. Tu przydaje się w miarę uniwersalny zestaw bitów. Linki do kilku fajnych i niedrogich kompletów zostawiłem Wam w opisie. Do tego etapu potrzebny będzie Torx 9. No ale lecimy dalej. Odkręcajcie stopniowo tak po 1-2 obroty te 4 śruby, które trzymają sprężynującą ramkę dociskową na rdzeniu. Nierównomierne zwolnienie nacisku może w skrajnym przypadku uszkodzić krzem, ale idziemy dalej. Jeśli nie planujecie czyścić radiatora bardzo dokładnie, możecie ten konkretny krok ominąć, ale ja odkręcam też tutaj 3 śruby z użyciem Torxa 5. Teraz uwaga, bądźcie super ostrożni. Stare termopady i zaschnięta pasta mogą mocno trzymać. Przy odciąganiu karty od chłodzenia bądźcie bardzo ostrożni. Gdy się już ją uwolni, widać jak bardzo małe jest PCB w stosunku do samego chłodzenia. Ale spójrzcie na ten bałagan. Pasta termoprzewodząca jest tu dosłownie pacnięta na odczepnego. Zwróćcie uwagę na tę metalową ramkę wokół rdzenia. Ona ma zapobiegać przekrzywieniu chłodzenia i chronić przed wylewaniem się pasty na elektronikę. A tutaj widzimy spory glut pasty leży centralnie na niej. W karcie za jakieś 12 czy 13 tysięcy złotych takie niechlujstwo to wręcz absurd. Teoretycznie to tylko mikrometry, ale nawet tak minimalne podbicie radiatora sprawia, że część rdzenia dosłownie wisi w powietrzu, a brak równego docisku to nierówne oddawanie ciepła. Zbyt wysoka delta hotspotu od reszty krzemu i prosta droga do usmażenia karty. Jeśli uważacie, że za taką patologię w segmencie premium Nvidia powinna dostać po łapkach, to zostawcie łapkę w górę pod filmem i komentarz dla zasięgów, za co już z góry dziękuję. My jednak nie jesteśmy tu, żeby narzekać, tylko po to, żeby to wszystko naprawić. Bierzemy się więc do pracy. Potrzebny będzie ręcznik papierowy i absolutnie nie papier toaletowy oraz alkohol izopropylowy. I ważna uwaga, zapomnijcie o chusteczkach do dezynfekcji z czasów pandemii. Owszem, one nie pylą i zawierają 70% alkoholu, ale pozostałe 30% to woda, aloes, gliceryna i inne substancje zapachowe oraz nawilżające dłonie. Te potrafią zostawić na rdzeniu tłusty film, który zrujnuje transfer ciepła, a uwięziona pod układami woda zrobi zwarcie przy pierwszym uruchomieniu. Dlatego z dala od tych wynalazków. Lecz zanim jeszcze polejemy alkohol, zbieramy na sucho tyle starej pasty, ile się tylko da. Widzicie, jaka jest ona sucha? Odpada w wielkich kawałkach. W ogóle temat termopadów serii RTX 3090 to niezła zagadka. Wersje Founders Edition miały na przykład niestandardową grubość 1,25 mm. Takich nigdzie nie kupimy. Z kolei za cienkie usmażą pamięci, za grube odepchną radiator od rdzenia i też będzie lipa. Dlatego nie wierzcie ślepo we wszystko, co znajdziecie na forach. Producenci też mogą zmienić takie rzeczy w trakcie produkcji. Zawsze weryfikujcie to suwmiarką. Tutaj fabrycznie położono pady 2 mm, ale są niezwykle miękkie. Mierząc je w miejscach odgięcia od kości pamięci widzę 1,5 mm. Sprawdzam to w kilku miejscach na starych padach i faktycznie przy suwmiarce ustawionej na 1,5 mm w sprasowanych punktach zaczyna stawiać lekki opór. W takim razie mamy nasz wymiar. Po usunięciu starych padów z odpromiennika zyskujemy wreszcie elegancki dostęp do wentylatorów z obu stron. Aby wyczyścić je naprawdę dokładnie, można odkręcić te 4 śruby między łopatkami. Unosimy wentylator, bardzo uważając na taśmę pod spodem i zyskujemy idealny dostęp do przestrzeni między żeberkami radiatora. Przy czyszczeniu tego wszystkiego używajcie pędzelków lub szczoteczek antystatycznych. PCB leży bezpiecznie obok, ale dobrych nawyków nigdy za wiele. Nie popadajcie jednak w paranoję. Zdejmujemy tylko główny kurz. Jeśli będziecie szorować za mocno, możecie powyginać aluminiowe listki radiatora. Gdyby się tak stało, wystarczy delikatnie odgiąć je na miejsce. No ale wracamy do PCB karty. Zeskrobujemy zaschniętą pastę plastikową łopatką, ale tutaj naprawdę uwaga, robimy to ekstremalnie ostrożnie. Dookoła krzemowego rdzenia znajdują się takie malutkie,
wielowarstwowe kondensatory ceramiczne, tak zwane MLCC. Te są naprawdę ultra delikatne. Ściągamy tylko najgrubsze kawałki i odstający nadmiar. Następnie wjeżdża ręcznik papierowy i alkohol izopropylowy. Powoli zmiękczamy starą pastę, najlepiej wycierając od środka rdzenia na zewnątrz, delikatnie i bez pośpiechu. Ta pasta to dosłownie skamielina, więc muszę ją nasączyć alkoholem kilkukrotnie. Ta powolutku nasiąka i coraz to łatwiej poddaje się ściąganiu. Na tym etapie możemy uznać, że jest już dobrze. Zauważcie jednak, że nie wyczyściłem idealnie przestrzeni między tymi małymi kondensatorami i wiecie co? Tak ma to zostać. Pozbycie się stamtąd resztek niczego tak naprawdę nie poprawi, a przypadkowe oderwanie chociażby jednego kondensatora to pewna śmierć dla karty. Ryzyko jest ogromne, a korzyść zerowa, dlatego tak to możemy zostawić. Pora teraz dociąć i położyć termopady. W poprzednich materiałach serwisowych pokazywałem to wielokrotnie, więc tutaj nie będę się nad tym rozwodził. Lecz jeśli chcecie, to zapraszam na moją stronę, gdzie wszystko to możecie dokładnie jeszcze raz obejrzeć. Link w prawym górnym rogu. Ja użyłem tutaj padów Gelit GC Ultimate o grubości 1,5 mm. Są one dość twarde, ale jednak poddają się naciskowi i powinny tu pasować idealnie. Jeśli boicie się dobierania grubości, to świetną alternatywą jest tak zwany Thermal Putty, czyli kit termoprzewodzący. Wielu z Was pewnie od razu pomyśli o marce Thermal Grizzly. Owszem, są oni wszędzie, ale płaci się tam srogi podatek od logo za produkt, który jest po prostu ok. Są na rynku tańsze i lepsze zamienniki, ale uważajcie, niektóre ciągną się jak guma do rzucia przyklejona do jeansów i zmieniają ewentualne czyszczenie w istny koszmar. Jeśli potrzebujecie dobrego Thermal Putty, to zajrzyjcie do opisu pod filmem. Zostawiłem tam listę sprawdzonych, rewelacyjnych mas, z którymi świetnie się pracuje. No i teraz to, co najważniejsze. Zamiast pasty na rdzeń wjeżdża materiał zmiennofazowy PTM 7950, który już sobie dociąłem i do którego link, tak zgadliście, też znajdziecie w opisie. Co do przycięcia, to lepiej, żeby wystawał on minimalnie za obrys krzemu, niż żeby go brakowało. Przymiarka zrobiona, wygląda to dobrze. Lecz zanim go przykleimy, robimy ostatnie przetarcie rdzenia alkoholem, by usunąć drobiny kurzu, które zdążyły opaść z powietrza. Z dociętego listka PTM zdejmujemy folię ochronną z jednej strony i pozycjonujemy go na procesorze. Nie jest to najłatwiejsza operacja, ale mamy to. Cały rdzeń elegancko przykryty. Warto teraz delikatnie rozmasować go palcem po powierzchni. Pozwoli to usunąć ewentualne bąbelki powietrza i zminimalizować ryzyko porwania plastra przy zdejmowaniu górnej folii. Po tym zabiegu możemy zdjąć film ochrony ze wszystkich nałożonych wcześniej termopadów i najważniejsze na koniec, górna folia z PTM, absolutnie o niej nie zapomnijcie. Dzięki wcześniejszemu rozmasowaniu, jak widzicie, zeszła wręcz idealnie. Czasami zdarza się tak, że szary materiał się trochę naderwie czy poszarpie, ale nie musicie tutaj panikować. Pod wpływem temperatury podczas obciążenia karty PTM i tak się roztopi i powinien idealnie wypełnić wszelkie nierówności. Tuż przed złożeniem kanapki jeszcze raz przecieram alkoholem od promienik na chłodzeniu. Zbliżając kartę, uważajcie na te 3 przewody, które odpięliśmy na początku. Lubią one złośliwie wpełznąć pod płytkę. Powoli i precyzyjnie opuszczamy laminat, celując w gwinty chłodzenia. Teraz cała zabawa odbywa się w odwrotnej kolejności, czyli skręcamy. Sprężynującą ramkę na rdzeniu przyłapujemy delikatnie na jeden gwint, potem śrubkę po przekątne i dokręcamy dosłownie po kilka obrotów na róg. Równomierny docisk to absolutna podstawa. No i następnie wpinamy z powrotem taśmę. Przewód obok NV-Link oczywiście niepostrzeżenie uciekł mi pod spód, ale obyło się bez ponownego rozbierania. Wystarczyło wyciągnąć go plastikową łopatką. Tak jak wspominałem wcześniej, padów na backplate nie ma potrzeby wymieniać, ale skoro klient wybrał pełen serwis z wymianą wszystkich padów, to oczywiście i te wymienię. Choć wyglądają identycznie do poprzednich, to nigdy nie można być zbyt pewnym. Ustawiając suwmiarkę na 1,9 mm już lekko je ciągnę, więc fabrycznie miały 2 mm. Jednak w przeciwieństwie do tych na froncie, te z tyłu nie były niemal w ogóle ściśnięte. Gdybym dał tutaj 1,5 mm, które wykorzystałem z przodu, mogłyby wisieć w powietrzu. Rozwiązanie? No cóż, użyłem termopadów o grubości 1 mm i ułożyłem je na kanapkę. Termopady to jednorodna masa i można je bez problemu łączyć ze sobą, aby uzyskać odpowiedni wymiar. Jest to całkowicie bezpieczne, dopuszczalne i nie pogarsza to transferu ciepła. Takie 2 sztuki zestakowane mają dokładnie taką samą termoprzewodność co jeden 2 mm.
Śledź jest już na miejscu, ale uwaga na ten jeden otwór, w który aż kusi wkręcić coś już teraz. Zostawcie go w spokoju. Przechodzi przez niego mocowanie backplate'u. Przekładamy ostrożnie tył karty i w zasadzie jesteśmy w domu. No jak widzicie, moi kochani, karta została złożona, siedzi już, wentylatory pracują też na 50%. Karta siedzi, wszystko gra. Włączam grę, już chwilkę tutaj widzę sobie pochodziło. Karta pobiera około 110-112 watów, natomiast już widzę, że temperatura samego GPU wynosi 69 stopni, jeszcze się trochę rozgrzewa, 68 ponownie spadło. Natomiast zobaczcie, jaki zysk mamy na hotspocie. Wcześniej było tutaj już około 85, pod 90, natomiast teraz ta temperatura, w ogóle delta pomiędzy temperaturą samego procesora graficznego a hotspotem wcześniej właśnie wynosiła około 20 stopni, 18, to tak troszkę różnie skacze, pomiędzy 16 widziałem chyba najmniej, a 20 tak utrzymywało. W tym momencie mamy 10 stopni różnicy, więc PTM w tym momencie sporo pomógł, bo tak jak mówię, sama temperatura, która w tym momencie wynosi 70 stopni, 71, 70, nie jest idealna, ale jest to karta, która właśnie w tym momencie sobie zasysa ponad 410 watów. To jest naprawdę niemało. Sami się możecie domyśleć i z RTX-em 3090 Ti no te temperatury nigdy nie będą jakieś super mega niskie, chyba że damy to na chłodzenie wodne, ale gra już chodzi chwilę, jest to bliskie limitu, 415, hotspot 81, VRAM też 82, jest lepiej. Temperatury tutaj w tym momencie spadły około 10 stopni na hotspocie, właśnie 11, na VRAMie również jest całkiem spoko. Z kolei wentylatory wynosiły ponad 60% nawet w grze. Z tego co widziałem, pamiętajcie, że jest to ekran 4K, dlatego mamy taki niski framerate jeszcze na ustawieniach Epic i patrzymy z góry. Natomiast mamy w tym momencie pracuje sporo ciszej. 51%, elegancko. Wcześniej było chyba 1650 obrotów. Około 10 minut grania dalej i widzimy, że temperatury się tak stabilizują na poziomie 70-71 stopni. Hotspot cały czas pięknie, jest to tylko delta wynosząca 10 stopni, nie 20 jak wcześniej. To jest, tak jak mówię, największa zaleta w tym momencie wymiany. Natomiast jeszcze szybko przeskoczymy na syntetyka. No a w syntetyku, już na dość dobrze wygrzanej karcie, notujemy na hotspocie, a 86 skoczyło, 83 było przed chwilą, 85 w tym momencie widzę. No to tak jak mówię, było pod 94-95, więc jest to gigantyczna różnica. Natomiast pamiętajcie, że PTM 7950 potrzebuje kilku dni, kilkudziesięciu cykli schłodzenia, wygrzania, schłodzenia, wygrzania, podziałania paręnaście godzin. W tym momencie ta karta siedzi tutaj może, ja wiem, jakieś 40, może około godziny. Natomiast sama temperatura procesora graficznego wynosi 74 stopnie, 73 nawet i wentylatory no, się zbliżają już do prawie 60, wcześniej było właśnie ponad 60. Tak więc no, powiedziałbym, że jest to sukces, może nie tak gigantyczny, jak można by było oczekiwać, ponieważ gdyby karta była zajeżdżana przez te 4 lata, a nie była cały czas, tak jak tutaj poprzedni właściciel mówił, że działała na undervoltingu, nikt jej jakoś nie pałował, karta była bardzo czysta, co pewnie zobaczyliście wcześniej, nawet ja ją tam ponownie wyczyściłem między żeberkami, ale nie było wiele, to był taki naprawdę bardzo minimalny kurz, bardzo zadbana karta, a i tak mimo wszystko widzimy między 10 a 15 stopni różnicy w dół na hotspocie. To jest najważniejsze. Ale czekajcie, bo to jeszcze wcale nie koniec. Kilka dni po odbiorze sprzętu dostałem od klienta taką oto wiadomość z niezależnymi wynikami prosto z jego obudowy. Tutaj wychodzą dwa ważne niuanse techniczne. Po pierwsze, rodzaj obciążenia. Ja wygrzewałem kartę bardzo agresywnym syntetykiem, co w połączeniu z faktem, że w mojej obudowie wisiała ona w slocie bez podpórki, wykręciło deltę między rdzeniem a hotspotem do 20 stopni. Klient z kolei oparł się na benchmarku Unigine Valley, który inaczej i, co by nie było, nieco lżej obciąża układ. Stąd u niego delta przed operacją była zdecydowanie mniejsza. Niemniej temperatury i tak startowały z wysokiego pułapu. 82 stopnie na rdzeniu i ponad 91 na hotspocie. To doskonale obrazuje, jak specyfikacja testu oraz grawitacja potrafią obnażyć stan wyschniętej pasty.
Zobaczmy jednak, co fizycznie zmienił ten serwis. Po aplikacji PTM 7950 i zmianie termopadu, w tym samym teście u klienta temperatura rdzenia spadła z 82 na 69 stopni, a hotspot zjechał z 91 na 80. Nowe pady położone na moduły VRAM przyczyniły się do spadku temperatury z 90 na 82 stopnie. Z kolei podczas gry w Ark Riders karta pracuje teraz o 10 do 14 stopni chłodniej. Właściciel zauważył również, że po wyłączeniu gry karta stygnie zdecydowanie szybciej. Teraz zaledwie w minutę temperatura spada do poziomu 32-35 stopni. Wcześniej potrzebowała 3 minut, by ledwo zejść do 40. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. PTM 7950 całkowicie zlikwidował barierę termiczną, dzięki czemu radiator teraz błyskawicznie odbiera ciepło z układu. Warto jednak pamiętać, że ten materiał zmiennofazowy musi się trochę uleżeć i zaliczyć kilka cykli nagrzewania oraz stygnięcia, by po kilkunastu godzinach pracy zyskać w końcu pełną, 100% wydajność. No i teraz to dopiero prawdziwe zakończenie. Trzymajcie się, pamiętajcie o komentarzu, lajku i do zobaczenia w następnym materiale. Hej!